A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. 26 państw zamierza wspierać bezpieczeństwo Ukrainy po zakończeniu wojny. Bułgaria twierdzi, że Rosja wbrew wcześniejszym doniesieniom nie zagłuszała systemu GPS w samolocie przewodniczącej Komisji Europejskiej. Wiceszefowa Komisji Europejskiej uważa, że Izrael dokonuje ludobójstwa w strefie Gazy. 2 Turków planowało zamach w czasie popularnego włoskiego festiwalu. Conor McGregor zamierza wystartować w irlandzkich wyborach prezydenckich. Amerykański sąd uchylił decyzję Donalda Trumpa o wstrzymaniu finansowania badań na Harvardzie. Piątek, 5 września to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. 26 państw zadeklarowało gotowość wspierania bezpieczeństwa Ukrainy już po zakończeniu wojny z Rosją. Tak zwana koalicja chętnych jest nadal podzielona w sprawie praktycznej realizacji swoich planów. Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił po kolejnym spotkaniu sojuszników Ukrainy, że 26 państw zapewni jej pomoc militarną także po zakończeniu konfliktu trwającego od ponad 3,5 roku. Francuski przywódca kilka godzin po posiedzeniu koalicji chętnych rozmawiał na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Będą one wspierane przez Amerykę, a za rozmieszczenie wojsk będą odpowiedzialne państwa europejskie. Macron podkreślił, że rozmieszczenie żołnierzy z krajów należących do koalicji chętnych nie będzie oznaczało prowadzenia wojny z Rosją. USA mają przedstawić swoje konkretne propozycje w ciągu najbliższych kilku tygodni. Wciąż stanowiska w tej sprawie nie zajęła część sojuszników Ukrainy. Brytyjski dziennik Financial Times poinformował, że dzielą się oni zasadniczo na 3 grupy. Pierwsza z nich chce wysłać na Ukrainę swoich żołnierzy, druga zdecydowanie wyklucza tego rodzaju zaangażowanie, z kolei trzecia nadal nie podjęła dotąd żadnych wiążących decyzji. Do ostatniej z grup mają należeć m.in. Niemcy. Prezydent Francji zapowiedział, że na Rosję zostaną nałożone kolejne sankcje międzynarodowe, jeśli wciąż nie będzie ona zainteresowana udziałem w procesie pokojowym. W opinii Macrona koalicja chętnych zawsze opowiadała się za sprawiedliwym zakończeniem wojny, dlatego państwo będące agresorem nie powinno zostać nagrodzone za wywołanie konfliktu. Bułgarskie władze twierdzą, że Rosja nie zagłuszała działania systemu GPS w samolocie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. W niedzielę transportująca ją maszyna miała problem z lądowaniem na lotnisku w bułgarskim Płodiwie. Cytowany przez telewizję Euronews bułgarski premier Rosen Żelaskow powiedział, że samolot z szefową Komisji Europejskiej na pokładzie wcale nie był narażony na długotrwałe zakłócenia bądź zagłuszanie. Wprawdzie nie wykryto żadnych problemów na poziomie naziemnej kontroli lotów, ale zdaniem szefa rządu Bułgarii mogły one wystąpić w samej maszynie. W podobnym tonie wypowiedział się Ion Petczenik, dyrektor do spraw komunikacji w popularnej aplikacji Flight Radar 24. W jego opinii zakłócenia mogły mieć miejsce w samolocie albo pochodziły one z innego źródła. Bułgarski wicepremier i minister transportu Grozdan Karadżow zaprzeczył, jakoby kilka dni temu Komisji Europejskiej przekazano informacje o możliwym zagłuszeniu sygnału GPS przez Rosję. Dotąd Bruksela utrzymywała, że władze w Sofii same wskazywały na ingerencję ze strony Moskwy. W przekazywanym Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego zapisie rozmów między wieżą kontroli lotów i pilotem samolotu wspomniano jedynie o drobnych problemach technicznych. Według pierwszych informacji przekazanych przez brytyjski dziennik Financial Times, maszyna z von der Leyen na pokładzie w ostatnią niedzielę przez ponad godzinę miała krążyć nad lotniskiem w Płowdiwie. Tej wersji wydarzeń przeczą jednak dane zarejestrowane przez najpopularniejsze strony internetowe śledzące trasy pokonywane przez samoloty. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Teresa Ribera uważa, że Izrael dokonuje ludobójstwa w strefie Gazy. Jej zdaniem sytuacja w strefie Gazy pokazała niezdolność Unii Europejskiej do podejmowania realnych działań. Hiszpańska polityk w wystąpieniu skierowanym do studentów wprost oskarżyła Izrael o ludobójstwo, wygłaszając najostrzejszą krytykę tego kraju, jaka padła z ust przedstawicieli najważniejszego unijnego organu wykonawczego. Zdaniem Ribery sytuacja w strefie Gazy pokazała, że Unia Europejska nie ma wciąż zdolności do podjęcia rzeczywistych działań i zajęcia jednoznacznego stanowiska w kwestiach związanych z polityką zagraniczną. Stanowiska wspólnoty nie zmieniły ani protesty odbywające się w największych europejskich miastach, ani oświadczenia
na 14 członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, wzywających Izrael do natychmiastowego zawieszenia broni. Portal Politico przypomina, że Hiszpania wraz z Irlandią w ubiegłym roku formalnie uznały państwo palestyńskie. Z drugiej strony kilka państw członkowskich Unii Europejskiej blokuje możliwość zawieszenia obowiązującej umowy handlowej pomiędzy wspólnotą i Izraelem. Dotąd Komisja Europejska i większość rządów krajów unijnych unikało używania samego terminu ludobójstwa. Na początku tygodnia czołowi badacze tej problematyki uznali, że działania sił obronnych Izraela w strefie Gazy powinny być określane właśnie tym mianem. Włoska policja zatrzymała 2 obywateli Turcji mających planować atak w czasie jednego z popularnych festiwali. Gościem wydarzenia był włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani. Uzbrojeni Turcy zostali aresztowani w środę przez funkcjonariuszy policji w mieście Viterbo w środkowej części Włoch. Najprawdopodobniej mieli oni dokonać ataku podczas dorocznego festiwalu, procesji religijnej i święcie Macchina di Santa Rosa, upamiętniającego postać patronki miejscowości. Premier Włoch Giorgia Meloni pochwaliła funkcjonariuszy oraz ministra spraw wewnętrznych Matteo Piantedossiego za szybkie działania, które pozwoliły na przeprowadzenie uroczystości bez żadnych zakłóceń. Jednym z głównych gości festiwalu był szef włoskiej dyplomacji. Włoskie media twierdzą, że zatrzymani tureccy obywatele przebywali w pensjonacie oddalonym o zaledwie kilkaset metrów od miejsca procesji. W ich pokoju znaleziono karabin maszynowy oraz 2 załadowane pistolety. Policja ma jeszcze ustalać tożsamość jednej osoby zamieszanej w sprawę. Zatrzymani mogą mieć związki z jedną z tureckich grup przestępczych. Tureckie służby we współpracy ze swoimi europejskimi odpowiednikami w ostatnich miesiącach przeprowadziły szereg akcji wymierzonych w kryminalne gangi. W kwietniu w serii nalotów aresztowano łącznie 234 osoby podejrzewane o handel narkotykami i pranie brudnych pieniędzy. Conor McGregor zapowiedział start w wyborach prezydenckich w Irlandii. Gwiazda mieszanych sztuk walki w swojej kampanii zamierza zająć się walką z masową imigracją. McGregor opublikował na portalu społecznościowym Facebook film nagrany pod budynkami administracji rządowej w Dublinie. Na materiale wideo ogłosił chęć startu w zaplanowanych na 24 października wyborach prezydenckich. Zawodnik UFC wezwał swoich zwolenników do zaangażowania w kampanię. Najpierw muszą oni przekonać radnych w swoich hrabstwach, aby udzielili oni poparcia jego kandydaturze. Warunkiem startu w irlandzkich wyborach prezydenckich jest uzyskanie nominacji od 4 z 31 rad stanowych albo od 20 posłów i senatorów. McGregor podkreślił, że to właśnie samorządowcy spośród wszystkich polityków pracują najciężej dla kraju, dlatego powinni oni poprzeć właśnie jego kandydaturę. W nagraniu wideo zawodnik mieszanych sztuk walki zarzucił irlandzkim politykom ignorowanie narastającego problemu ubóstwa w kraju, w tym bezdomności wśród nieletnich. Zdaniem McGregora pogarszająca się sytuacja ekonomiczna Irlandii ma związek z przyzwoleniem klasy politycznej na masową imigrację obcokrajowców. Zielona Wyspa mierzy się ponadto ze zmniejszeniem ruchu turystycznego i z pogarszającym się bezpieczeństwem na ulicach. Przed sportowcem start w wyborach ogłosili m.in. Heather Humphreys ze współrządzącej centroprawicowej partii Fine Gael czy Catherine Connolly, popierana przez koalicję opozycyjnych ugrupowań lewicowych. Sędzia federalny uchylił decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o wstrzymaniu finansowania badań na Uniwersytecie Harvarda. Uczelnia od pewnego czasu ma prowadzić rozmowy o ugodzie z Białym Domem. Sędzia federalna z Bostonu Alison Burroughs uchyliła nakaz Trumpa dotyczący zamrożenia środków finansowych przeznaczonych dla Harvardu, a także cofnęła wypowiedzenie umowy między uniwersytetem i władzami federalnymi. Uznała ona, że decyzje wydane przez amerykańskiego prezydenta naruszają pierwszą poprawkę do konstytucji oraz ustawę o prawach obywatelskich. Burroughs wzięła pod uwagę wyjaśnienia przedstawione przez sam Harvard. Według niej wstrzymanie finansowania federalnego dla uczelni w żaden sposób nie rozwiązałoby np. problemu antysemityzmu wśród jego studentów. Z kwestią tą nie były związane badania, na które uniwersytet otrzymywał środki finansowe od państwa. Trump miał więc wykorzystać antysemityzm jako pretekst do motywowanych politycznie działań wobec najważniejszych amerykańskich szkół wyższych. Prezydent USA na początku swojej drugiej kadencji zamroził blisko 2 miliardy 200 milionów dolarów na fundusze badawcze dla Harvardu. Aktualnie uczelnia prowadzi negocjacje z rządem federalnym. Być może Harvard pójdzie śladem Uniwersytetu Columbia i zawrze ugodę z Białym Domem. Orzeczenie sędzi federalnej z Bostonu może zmusić Trumpa do powrotu do rozmów i pójścia na ugodę, która oznaczałaby przekazanie Harvardowi środków w wysokości blisko $500 miliarda.
Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm.